słoń, bawół, lew, lampart. Dzień dobry Państwu, jak widać miałem pewne problemy techniczne, dlatego będę troszkę dogrywał. Wyjazd do Tanzanii był inny niż wszystkie do tej pory, poruszaliśmy się w sposób zorganizowany po największych atrakcjach turystycznych tego kraju i w tym odcinku postaram się Wam przybliżyć trochę jak wygląda safari oraz jak wygląda pobyt na Zanzibarze. Tanzania dla turystów jest piekielnie droga. Z jednej strony chciałoby się kupić jakąś pamiątkę, ale z drugiej strony jak na przykład zwykły magnes z lodówkę kosztuje 40 zł. To prawda, wszystkie miejsca i sklepy, gdzie głównym klientem jest turysta, są naprawdę bardzo drogie i nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że Tanzania pod względem kosztów turystycznych jest jednym z najdroższych krajów, jakie odwiedzałem. Ponieważ, tak jak wspominałem na początku, poruszaliśmy się głównie po miejscach bardzo turystycznych, to spotkaliśmy się też z lokalnym naciągactwem i dla mnie osobiście było to bardzo przykre doświadczenie, ponieważ lokalni sprzedawcy atakowali nas całymi chmarami na ulicy, domagając się wręcz, żebyśmy cokolwiek od nich kupili. Chcieli pokazywać nam swoje rękodzieła, swoje sklepy, prowadzili nas przez całe miasto, żeby tylko nam coś pokazać, a potem oczywiście na siłę zmuszać do tego, żeby cokolwiek kupić. Ostatni raz z tak natarczywym naciągactwem miałem do czynienia w Maroku, więc wydaje mi się, że nie chcę oceniać jakby zbyt pochopnie, ale wydaje mi się, że to po prostu taka jest specyfika tego kontynentu. Ja już włączyłem sobie taki trochę typ że jak ktoś do mnie podchodzi, to po prostu nawet jak obok mnie idzie i do mnie gada, to totalnie na niego nie reaguję. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak bardzo uciążliwe i męczące to jest. Największym problemem na Serengeti, ogólnie na sawannie, są muchy i wszelkiego rodzaju inne robactwo latające. Wyjazd na safari można zorganizować na własną rękę, aczkolwiek w Tanzanii jest to do tego stopnia utrudnione, że praktycznie każdy decyduje się na wyjazd z lokalną agencją, co oczywiście podnosi koszty. Trzeba bowiem wynająć samochód terenowy, kucharza, kierowcę i przewodnika oraz opłacić całą organizację. 3 dni w największych parkach Tanzanii kosztowały nas $1000 na osobę. Zwiedzanie polega na tym, że od rana do wieczora jeździ się wspomnianym samochodem z otwartym dachem i ogląda zwierzęta w naturalnych warunkach. Opcji noclegowych jest bardzo dużo, zależnie od majętności turysty. Pośrodku sawanny pobudowane są luksusowe hotele z basenami, do których czasami przychodzą różne zwierzęta, aby się napić. Oczywiście im bardziej luksusowo, tym drożej i ceny potrafią dochodzić nawet do kilku tysięcy za noc. Dla najbiedniejszych są kempingi. Słuchajcie, taka sprawa, śpimy sobie teraz na tym obozowisku na Serengeti i było słychać takie łup, łup. Patrzymy, a tam, koło tego budynku się świecą oczy się świecą i nagle stamtąd, z tej dziury wychodzi wielka hiena. Powiem Wam, że doświadczenie spania na takim kempingu jest naprawdę niesamowite. 2 razy w nocy wychodziłem do kibla i gdzie bym nie poświecił latarką, czołówką, tam zawsze widziałem pełno oczu. No, a za pierwszym zamachem natknąłem się oczywiście na tą hienę, o której opowiadałem wcześniej, ale przewodnik mi powiedział, że mam się hieny nie obawiać, dopóki hiena jest tylko jedna, to ona człowieka nie zaatakuje. Jakby było ich więcej, to już byłoby gorzej. Ja nie będę też ukrywał, że jestem dość mocno zaskoczony tym całym safari, bo trochę wyobrażałem sobie, że to szukanie zwierząt polega na tym, no nie wiem, tak jak na przykład w polskim lesie, nie? Że wchodzisz do lasu, no i natkniesz się tam na jakiegoś jelenia czy sarnę, ale że to nie jest aż tak proste. Natomiast tutaj tych zwierząt jest mnóstwo. Tu się po prostu jedzie i co chwilę są gigantyczne stada albo gnu, albo zebry. No tych zwierząt jest jakby tutaj najwięcej. One są na tyle powszechne, że już powoli traktuje się trochę jak wodospady na Islandii, czyli że na początku wow, ale fajnie, a potem Jezu, znowu. Natomiast dużo trudniej jest znaleźć zwierzęta drapieżne, czyli na przykład wczoraj przez cały dzień widzieliśmy 2 gepardy i lwice z 6 młodymi. Przyjeżdżając na safari, każdy turysta chce upolować tak zwaną wielką piątkę afrykańską, czyli najbardziej niebezpieczne i najtrudniejsze do zabicia zwierzęta. Słoń, bawół, lew, lampart i nosorożec. To wzięło się stąd, że kiedyś jak turyści przyjeżdżali na polowania tutaj, no to właśnie te zwierzęta były najtrudniejsze do zabicia, do wypatrzenia i ogólnie też stwarzały najwięcej problemów, jeśli chodzi o zabicie, dlatego każdy, kto tutaj przyjeżdżał, chciał tą wielką piątkę ubić, żeby pokazać, że jest dobrym myśliwym. No dzisiaj turyści też przyjeżdżają i też polują na wielką piątkę, ale już tylko i wyłącznie za pomocą aparatów. No lwa już widzieliśmy, podobno bawół i słoń też są w miarę łatwe do znalezienia, natomiast dużo większy problem może być z nosorożcem, a największy problem może być z lampartem.
W ogóle Serengeti w języku Swahili oznacza bezkresna równina. I teraz pokażę wam czemu. Ostatecznie widzieliśmy całą Wielką Piątkę, z tym, że nosorożca tyle, a lamparta tyle. Zdecydowanie najłatwiejszy do polowania jest lew. Wystarczy na sawannie znaleźć sobie jakąś skałę i z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie wylegiwała się tam jakaś lwia rodzinka. W przypadku najrzadszych zwierząt kierowcy informują się nawzajem, jeżeli któryś z nich wypatrzy coś ciekawego i wtedy nagle z całej okolicy w jedno miejsce zjeżdża się kilka bądź nawet kilkanaście samochodów. Wbrew pozorom wypatrzenie całej Wielkiej Piątki nie jest takie łatwe. My mieliśmy podobno naprawdę bardzo dużo szczęścia. Nasz przewodnik mówił, że wielokrotnie zdarza mu się, że klienci przyjeżdżają nawet i po kilka razy, a i tak nie zobaczą wszystkich zwierząt. Dla mnie też bardzo ciekawym doświadczeniem było jedzenie obiadu, siedząc sobie na trawie na Serengeti. Było to jedno z niewielu miejsc, gdzie przewodnik pozwoli nam wyjść z samochodu, bo normalnie nie wolno. Pytałem się go, czy jest bezpiecznie. Powiedział, że jeżeli w okolicy widać po horyzont pełno antylop, to znaczy, że nie ma tam żadnego lwa i jest bezpiecznie. Zwierzęta na sawannie na samochód w ogóle nie reagują. Nasz przewodnik tłumaczył, że po prostu dla nich jest to swego rodzaju ruchomy element otoczenia. Dlatego też na przykład mogliśmy sobie spokojnie przyjeżdżać koło lwów, a one w ogóle nie były nami zainteresowane. Natomiast wystarczyłoby, żeby człowiek z takiego samochodu wysiadł i momentalnie byłby atak. W internecie bardzo łatwo znaleźć filmiki, które pokazują, co stanie się, gdy człowiek odwróci się plecami do wielkiego kota. Otóż okazuje się, że mają one wrodzony instynkt i jeżeli widzą człowieka czy jakiekolwiek stworzenie odwrócone plecami, od razu przygotowują atak. Pomimo, że Wielka Piątka uchodzi za te najbardziej niebezpieczne stworzenia na sawannie, to jednak zwierzęciem, który zabija najwięcej ludzi, jest hipopotam. Nasz przewodnik powiedział, że hipopotamy są po prostu niesamowicie agresywne. Dobrze, że mi się w nocy nie chciało siku, bo właśnie się dowiedziałem, że po naszym polu namiotowym biegała w nocy lwica. Także spoko. Tanzania to jest ponad 120 plemion mówiących w 114 różnych językach, a pomimo to Tanzania uważa się za dobry przykład wieloetnicznego społeczeństwa żyjącego w zgodzie. Tanzania jest krajem, przynajmniej jak na Afrykę, względnie stabilnym i bezpiecznym i to, co spaja tutejsze ludy, to to, że 95% społeczeństwa wywodzi się z ludów Bantu. Dodatkowo wszyscy tutaj mówią w języku Swahili jako pierwszym lub drugim oprócz swojego plemiennego. I tym Tanzania różni się od sąsiedniej Kenii, w której tych plemion jest mniej, że właśnie mają tą wspólny czynnik, czyli język i pochodzenie. Z jakim rząd tańzański ma problem, są Masajowie. Uważa się, że żyją oni w Afryce już około 3000 lat, z tym, że początkowo żyli oni w południowym Sudanie, a około jakieś 500 lat temu przenieśli na tereny dzisiejszej Tanzanii i Kenii. Nasz przewodnik zauważył, że jesteśmy bardzo zainteresowani Masajami, więc postanowił zawieźć nas do takiej wioski. Według niego Masajowie są to bardzo mili ludzie. Dzisiaj można powiedzieć, że są już mocno przyciągnięci turystyką i za pieniądze są w stanie pokazać swoje wioski, a nawet odtańczyć tradycyjny taniec. So this is a dung of cow with ash. So we mix and then we carve it. So when the season coming, water does not flow inside. On roof we put dry grass. Yeah. So mind your head to see how to make it. Okay. Yeah. Oh, it's very dark here. Yeah, a little bit dark. Ah. Yeah. So you can have a seat here. Okay. You're welcome inside to see how much I live. We have different part of inside, like this is our kitchen. Nature food is milk, blood, and meat from cows, goat, and sheep. But sometimes we visit your neighbor to buy some food because no cultivation here.
like corn flour, potatoes, little rice, and beans a little bit sometimes. You can use it like extra food for during dry time. And we are polygamy. We marry more than one wife. Yeah, depending how many do you need. Can pay the parent of the cows, then they can make for women from their family. Okay, but you can choose which women you want to No, marry? not choosing. Not choosing. Yeah, it's this the option from the father. So this is our kindergarten school. One over there is the teacher. So the children here, they learn alphabet, number as we see, and Swahili national language for 3 to 6 years. When they get 7, they move to primary school in Ngorongoro. Bardzo chcieliśmy wejść do wioski masajskiej, więc nasz przewodnik nas zawiózł, ale powiedział, że będzie nas to na pewno sporo kosztować. Nasz kierowca miał z nami iść, żeby Masaje nas za bardzo nie naciągali, ale nie został wpuszczony do wioski. No i faktycznie Masaje ogólnie zżerają kasę strasznie z turystów. Za samo wejście do wioski zeszli sobie 20 dolców, a potem i tak wzięli nas na targ i kazali nam sobie coś kupować. No i ja sobie kupiłem jakąś tam ozdobę na choinkę za chyba 60 zł. Także tak sobie jest. Ja w ogóle nie miałem wrażenia, że doświadczam czegoś autentycznego. Raczej miałem poczucie, że został przede mną odstawiony pewien teatrzyk na potrzeby przemysłu turystycznego. Jeżeli ktoś właśnie tej autentyczności szuka, to odradzałbym odwiedzanie wiosek masajskich w rejonie parków narodowych. No dobra, słuchajcie, nie za dużo było w tym odcinku o historii, więc postarajmy się to jakoś w miarę szybko nadrobić. Otóż nie za dużo wiadomo na temat wewnętrznej Tanzanii przed przybyciem Europejczyków. Wiadomo, że wybrzeże opanowali tutaj Arabowie, którzy zaczęli zakładać kupieckie miasta, ale kompletnie nie interesowali się tym, co jest w środku, w centrum kontynentu. W 1498 roku do wybrzeży Tanzanii dociera Vasco da Gama. Portugalczycy zostali tutaj uznani za kompletnych prymitywów, bo nie przywieźli nic ani praktycznego, ani wartościowego, ale przywieźli broń palną i za jej pomocą odbili praktycznie całe wybrzeże, ale oni też nie interesowali się interiorem. Dla nich był to tylko i wyłącznie punkt przesiadkowy w drodze do Indii. W XVII wieku Hindusi zaczęli powoli odzyskiwać inicjatywę i taki prym wiódł tutaj sultanat Omanu. Ich sultan Omanu przeniósł swoją stolicę na Zanzibar. Niedługo później pojawili się tutaj także Brytyjczycy i zaczęła się era wielkich wypraw w głąb kontynentu. Jeszcze nie turystyki, ale no cała wielka era podróży i odkrywania czarnej Afryki. Później władzę przejęli Niemcy, którzy zaczęli tutaj bardzo dużo inwestować, chociażby w drogi i kolej i ogólnie rozwijali Tanzanię. Tylko że niedługo potem wybuchła I wojna światowa i Tanzania stała się areną walk pomiędzy Niemcami a Wielką Brytanią. Wojnę oczywiście Niemcy przegrali, więc Tanzania wpadła w ręce Brytyjczyków ponownie. Natomiast w trakcie II wojny światowej, ponieważ wielu Murzynów służyło w brytyjskiej armii, to zaczęła się rodzić świadomość narodowa. No i Tanzańczycy zaczęli myśleć o swoim własnym kraju. Na czele ruchu niepodległościowego stanął Juliusz Nyerere, który założył TANU, czyli Tan African coś tam, dam tutaj na dole. Kurde i se zamoczyłem buty, no. Tanzania niepodległość uzyskała w 1961 roku w sposób pokojowy. Wielka Brytania sama zrzekła się praw. 2 lata później doszło do zamachu stanu i rzezi arabskiej ludności na Zanzibarze, który niedługo później został wcielony do Tanzanii. Stąd nazwa Tanzania, Tanganyika, Zanzibar. Nyerere wkrótce odwrócił się od państw Europy i zaczął wprowadzać komunizm w chińskim stylu. Tanzania to był jedyny kraj w Afryce, w którym próbowano wprowadzić komunizm. Doprowadziło to oczywiście do zrujnowania już i tak biednego kraju, głodu i tym podobne. W pewnym momencie w Tanzanii było więcej więźniów politycznych niż w powszechnie potępianej Republice Południowej Afryki. Upadek komunizmu w Europie pociągnął za sobą upadek komunizmu w Tanzanii. Dziś Tanzania jest biednym krajem, ale za to dość stabilnym i względnie bezpiecznym. Jak gadałem z takim jednym Tanzańczykiem, to mówił, że Tanzania jest takim specyficznym krajem, gdzie każdy ma wszystko w dupie. I tak jak na przykład w sąsiednich krajach, jak są jakieś wybory i trochę one nie wyjdą tak jak ludziom się chce, no to ludzie wychodzą na ulicę, strajkują, są rozruby i tak dalej. A w Tanzanii life goes on. Dokładnie tak jak powiedział, life goes on.
trudno, dostosujemy się, niech leci dalej. I tak samo ciężko mówić o tym, żeby Tanzania miała jakiegokolwiek wroga. Takim największy chyba konflikt jest pomiędzy Tanzanią a Malawi. Tam granica między tymi państwami nie jest do dzisiaj ustalona. Chodzi o to, że przebiega ona po prostu przez tereny roponośne, więc wiadomo, trudno się dogadać. Ja powiem szczerze, że Zanzibar oceniam negatywnie. Już mówię dlaczego. Po pierwsze, plaże są obstawione hotelami, a jeżeli się chce dojść do plaży, to często jedyne publiczne dojście prowadzi przez slumsy. Hotele na Zanzibarze potrafią być naprawdę fajne, luksusowe. Każdy hotel ma bar, restaurację, własne jakieś tam sklepiki, własny basen i często ludzie więcej czasu spędzają w hotelowym basenie niż w morzu, a to z tego względu, że woda jest mętna, plaże, no akurat ta plaża jest wyjątkowo czysta, ale większość plaż jest brudna, jest pełno śmieci na tych plażach. W wodzie na przykład mi się bardzo nie podobało z tego względu i sobie poraniłem stopy od kamieni, których jest po prostu pełno. Znaczy takie wiecie, kawałki rafy koralowej, bardzo ostre. Często jak jest jakiś dobry hotel, to oni te plaże czyszczą. Są po prostu specjalne ekipy, które chodzą i zbierają te śmieci, czyszczą też plaże od glonów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w pozostałych hotelach już to nie wygląda tak fajnie. No i też hotele bardzo często mają swoich własnych ochroniarzy, którzy stoją od strony plaży przy wejściu do hotelu i odganiają tak zwanych naciągaczy, których na Zanzibarze jest mnóstwo i mnie naprawdę strasznie wkurzają. Bo przyjdzie ci taki i on nie rozumie, że nie chcesz, że nie masz ochoty z nim gadać i tak dalej, że jesteś tutaj po to, żeby się zrelaksować. Nie. On będzie za tą szedł i będzie ci pierdolił o różnych ofertach. Oni zawsze zaczynają albo od wycieczek jakichś tam fakultatywnych, albo od ogólnie jedzenia. No a jeżeli się okaże, że turysta nie jest tym zainteresowany, no to zaczynają przechodzić do kolejnych ofert, które zawierają w sobie papierosy, alkohol, marihuanę, kokainę, kobiety. Mówią, że możesz sobie wybrać, czy chcesz białą, czy czarną, nieważne. Takim hitem dla mnie było na przykład, jak jeden koleś miał w ogóle cały katalog różnych tam ofert, wycieczek, jedzenia itd., a ostatnie dwie strony to były po prostu typowo na chamsko wrzucone zdjęcia różnego rodzaju blantów i możesz sobie wybierać. Jak tylko się wyjdzie z hotelu, to tu jest strasznie biednie. Są chatki z gówna i blachy, slumsy i nie ma tutaj żadnej tak naprawdę bazy takiej, wiecie, turystycznej, nie? Najczęściej jest bardzo mało jakichkolwiek, w ogóle nie ma w zasadzie sklepów, restauracji. Jak mam być szczery i mam porównywać Zanzibar i Seszele, jak ktoś chce jechać do takiego raju na ziemi, to zdecydowanie polecam Seszele. Zanzibar mnie na przykład strasznie rozczarował. Dobra, żegnam was, trzymajcie się, nie mam pojęcia kiedy i gdzie się znowu zobaczymy, ale gdzieś tam na pewno. Dobra, nara.